Tonight on Cross Currents, a very Polish secret. After World War II, hundreds of Polish patriots disappeared from a town in northeast Poland. The story has remained untold for 40 years. Now the citizens of Augustów have found the courage to tell their horrifying story. Cross Currents with Jim Carney. Many of us will view the events unfolding in Eastern Europe with a kind of detached curiosity. The election of a non-communist government in Poland moves toward democratic reform in Hungary, ferment in Czechoslovakia, the extraordinary changes in East Germany, and most dramatically, the opening of the Berlin Wall, that most gruesome symbol of a divided Europe. Clearly, these are important and historic events, but for many of us, they belong to another world, the world of communism and Moscow-dictated ideology, a gray, oppressive world that for most of our lifetimes has existed behind an iron curtain, for us not so much a physical barrier as an emotional and psychological one. Tonight's film, A Very Polish Secret, gives us a glimpse into the contemporary history of Eastern Europe, a glimpse which may help us understand in human and emotional terms just what these new breakthroughs mean for Eastern Europeans. It may just bring us a little bit closer. In northeastern Poland, near the Soviet border, there is a small town called Augustów. During 7 years of war, all of Northeast Europe had been battered by 3 successive enemy occupations. First the Russians, then the Germans, then the Russians again. In the summer of 1945, as the Red Army withdrew for the second time, an atrocity occurred in Augustów, which was kept secret for 43 years. Our film tonight, A Very Polish Secret, tells that story. Augustów is but one of a number of incidents revealed in recent years about Soviet atrocities in Eastern Europe and the Ukraine. Recently, in November 1989, the finding of mass graves near the city of Ivano-Frankov in the western Ukraine was reported. The victims were Ukrainians, massacred by Red Army troops as they retreated before the advancing Germans in the summer of 1941. Then there was Katyn, and the murder of perhaps 15,000 Polish officers and men by the Soviets in the spring of 1940. But these people were all allies, our allies. We had a common enemy, the Nazis. How, why did all this butchery and treachery come about? In brief, all of these events point to a deliberate and systematic plan conceived by Joseph Stalin before the war to eliminate or liquidate those population groups and social classes that might be hostile to communism in the countries bordering the Soviet Union, so as to ensure the establishment of communist, pro-Soviet puppet governments from the Baltic to the Balkans after the war. It is also probable that the Allied powers, primarily the British and the Americans, knew of this plan, but turned a blind eye. The Katyn Forest massacre is perhaps the most horrific example of this. Very briefly, in 1943, the Germans discovered a number of mass graves near Smolensk in eastern Poland, containing the bodies of nearly 5,000 Polish officers. The victims were among about 15,000 Polish servicemen who vanished after the Soviet occupation of eastern Poland in September 1939. The Soviets insisted it was a Nazi atrocity in spite of overwhelming evidence that the Soviets had done it. The Allied powers, not wishing to offend Stalin, forbade any discussion of the Katyn issue. At Nuremberg, the Soviets attempted to pin the crime on the Nazis, but were unable to establish an indictment. A U.S. congressional hearing in the early 1950s uncovered much evidence of Allied complicity in the cover-up. But no action has ever been taken. The graves of approximately 10,000 of the other missing Polish servicemen have never been found. It is difficult to imagine now, but in 1943, the Soviet Union and the Red Army were heroes in Western eyes. The entire issue of Life magazine for March 29, 1943, was dedicated to the USSR. Stalin was on the cover. Inside was a full-page photo of Lenin, whom Life described as
perhaps the greatest man of modern times. The article went on to describe the NKVD, now the KGB, as a national police similar to the FBI. So by the end of World War II, at least 10 previously independent and sovereign nations lay under the de facto control of the Soviet Union. These ranged from the Baltic countries of Estonia, Latvia, and Lithuania to the Balkans, Albania, Bulgaria, Romania, Yugoslavia. Several, Poland, Czechoslovakia, the Germany of Berlin and Leipzig, and Hungary, all nations with rich and glorious pasts, had contributed much of the best in Europe's intellectual and artistic life. Having spent 6 awful years of war, they would spend the next half-century, 2 generations, under the stifling yoke of communism. This division of Europe between East and West did not happen by chance. It was the result of strategic decisions by the Allied powers and the hard realities of war. Most especially, it was a result of Joseph Stalin's game plan, a game that we let him play by his rules, because at that time, in that part of the world, he carried the ball. And so we come to the small town of Augustów in Poland, a town which until recently held a very Polish secret. Northeastern Poland, the region around the market town of Augustów. It's an area of farming and forestry, undeveloped by Western standards, usually a peaceful backwater in the heart of Eastern Europe. But Augustów is on a direct line between Moscow and Berlin, so the region saw fierce fighting during World War II. For 3 summers, while the peasant farmers began to think about the harvest, invasions passed through these fields. The last, by the Russians, became a permanent presence. This film is about an atrocity which took place immediately after the war, an atrocity which local people have been frightened to talk about for 43 years. Like much of Poland, Augustów has always been strongly wedded to the Catholic Church. Superstitious peasants worship God on Sunday, but after confession, some still look for their future in the eyes of the fortune teller. Jeszcze byłam małą dziewczynką, wróżyła mnie. I mówi, widzisz, nie, to nie będzie cywil, to nie będzie, tak, to nie będzie wojskowy, to nie będzie. Widzisz, za człowieka, mówi, tak, umundurowanego. I ciekawe, no ja wyszłam do nadleśniczego. Bardzo miły był człowiek, bardzo miły, kochany był, bardzo kochał dzieci. I bardzo było nam dobrze razem. I mówi, będziesz króciutko żyła z nim. Będziesz miała 2 dzieci. I zginie ci raptem. Through these forests, after the war in 1945, the Soviet army was on its way back eastwards, division after division passing through the area around Augustów, usually camping for 1 night before moving on. But the locals watched them very carefully. Wie pan, jak się odnoszą ruskie. Bardzo delikatnie, bardzo pięknie, ale tak, nie strach tego psa, co szczeka, tylko tego, co milckiem kąsa. Tak samo i to już myśmy byli przekonane, bo już w 1939 roku my ich mieli. To będzie pięknie, rozmawiał to, ale swego diabła ma. To ich jest, będzie ci włos całował, chwalił, za szyję brał, ale pistolet też szykuje. Following the armor come the infantry, Polish and Russian, for Polish detachments are fighting for their native land side by side with the Soviet forces. During the Second World War, the Polish forces, which fought alongside the Red Army against the Germans, were led by Polish communists under the control of Moscow and highly sympathetic to Russia. However, the majority of the Polish people were nationalist, unkeen to exchange one set of occupiers, the Germans, for another, the Russians. Many of these nationalist Poles had fought in the Polish Home Army, as partisans in their hometowns or villages, operating with the support of the local population against the Germans as the Polish resistance.
For much of the war, the Polish Communist Army and the Partisan Home Army were allies. But as Poland was liberated, these two rival forces began to maneuver for control. Although the Red Army was now in total command of Poland, bands of Home Army members and other partisans began to clash with the Soviet security forces. A guerrilla war developed in which both sides ambushed and murdered the other. At Potsdam, Churchill, Truman and Stalin were about to carve out Europe, changing the pre-war borders of Germany, Poland and Russia, giving part of Germany to Poland and part of Poland to Russia. And one area which came under conflicting pressures because of this was the eastern corner of Poland, that farming region around the town of Augustów. The story has been suppressed for over 40 years, a story which the people of Augustów have kept locked inside their hearts. But the memories are still fresh. They recall the summer of 1945, when hundreds, perhaps thousands of Polish patriots were arrested by the Russian security forces and have never been seen again. Było to 22 lipca 1945 roku. To był zbiór siana, kończyny i tak dalej. Więc w lesie z rana biegnie sąsiadka, jakaś wystraszona. Mówi, proszę panią, cały las zajęty wojskiem i wszystko leży pod leszczynami, za jelowcami i leży. Mówię, ja nie wiem co to jest, mnie wylegitymowali i kazali iść prosto. Więc mówię, słuchajcie, tu wojsko jest. Oni śmieją się, jakie to wojsko. Po wojnie teraz wojsko i my śniadanie zjedliśmy i wychodzimy, zamykam drzwi, a z lasu gromada idzie wojska. Ale wojsko trzyma się o tako za ręce. Ale to nie było 50 sztuk czy ile, ale to armia, tak? 10 weeks after the war had finished, thousands of Russian soldiers were closing in on Augustów, across the countryside, hand in hand, letting no one slip through. I po bagnach, i po polach, i po drogach wszędzie tak szli. Jeden przy drugim tak szukali. Po budynkach trzęśli, złapali chłopów, zabierali. No i na co pani zabierać, jak ten człowiek niewinny? Został się po froncie, niech żyje. A właśnie siostra, kiedy była aresztowana i przyszła i mówi, Witku, uciekaj, gdziekolwiek się skryj, bo wszystko jedno przyjdą i zabiorą ciebie. A on mówi, a czego ja mam się kryć? Mówi, ja nic nie zawiniłem i byłem trochę w partyzance, to mówi, to i wszyscy byli. The lakes and forests had always been the partisans' hiding place, and Maria's husband, Vitek, the forest inspector, had been active in the Home Army. 3 months after the war, they felt safe. But at 6 o'clock one morning, there was a knock on the door, and it seemed that the fortune teller's story was to come true. Mamusia przychodzi do pokoju, mówi, pyta się jakiś gościu nadleśniczym, czy jest w domu. Ale ja go nie znam. Powiedziałam, że jest, to wyjdź, Witku. On tylko spojrzał na niego i już wiedział, że jest stracony. Mówi, no już trudno. Stało się. A ja zauważyłam w okno, że obstawiony, cały dom obstawiony jest z karabinami, z automatami. Dookoła stoją jak gaci. The Russians had a prepared list of names, and there are hundreds of stories, perhaps thousands, never told before. They saw their loved ones taken, caught in the street, on farms, by lakes, all over the surrounding countryside. No i poszedł boso i kosi te trawy. I my nic nie wiemy, że już on jest okrążony. Tylko przychodzi ten ruski i mówi tak, хозяйка do mojej mamy. Mówi, вот syn спрашивал, чтоб ty dała dla niego rubaszku i zakurić. 5 rano. Przychodzą we dwójkę z karabinami do mieszkania. Wstawaj i chodź. Tutaj stanęli jeden przy drzwiach tu, z tamtej strony też, a jeden z ruskich wszedł do mieszkania. Wszedł tu
taki miał zapisane nazwisko. Ubieraj się. Oczywiście wszyscy się bardzo zdenerwowaliśmy. Mamusia zaczęła płakać strasznie. A ten chłopak, no co 15 lat, przecież to był dzieciak, Niemcy go nie wzięli. Kiedy tatusia szukali, kiedy tatuś ukrywał się, to Niemcy przystawiali tego brata, bo on był wysoki, był bardzo wysoki, szczuplutki, ale to dziecko. I Niemcy go nie wzięli, bo to był za młody, a dla tych dobry był. Wcale nie zastanawiali się. Szedł i jego w drodze tutaj w wiosce zabrali, bo wywoływali Edward Kunda-Jamiński. Nie ma z Jamin, nie ma Jamińskiego, tylko z Jaziewa. To może się równo dawajcie i tego. Some escaped the roundup. Ironically, the particular partisans the Russian army wanted most to catch. Word had spread quickly, and many of those connected with the Polish Home Army went to ground in hiding places prepared during the German occupation, in barns or special bunkers dug into the earth called ziemianki. Całe ruskie z Prus Wschodnich, całą tę armię na te lasy tu prowadzili. I myśmy się schowali, no na 2 dni może jedzenia i nie trzymamy. Ale niestety oni tu stali 2 tygodnie. Jak myśmy wyczuli, że sprawa tego rodzaju, to już ten chleb sobie po takim kawałeczku sobie wydzielali. Lepiej woda później, ziarna. Kiedy przyszli aresztować, ja z bratem schroniłem się, bo już zaczęli aresztować akopców, to schroniłem się w siano. No i w nocy przyszli, matkę wzięli z łóżka i przygnali, gdzie twoje syny jest, i do stodoły, panie, przygnali. Wychodzili czasem tak pod wieczór, przepływali przez jezioro na drugą stronę, na jagody czarne obiadać. Raz wypłynęli na drugą stronę, od razu trach, strzelanina. Oni nura w wodę, w zęby trzcinkę i pod wodą i przepływali. No i dawajcie siano w stodole, słomę siano kłuć sztyletami, to jak tym sztyletem w te siano siachoce ten sztylet, to brata tak trzęsło, kołatało, że zdaje się ten cały sąsiad się rusza. To ja jego tylko za nogę potrzęsę, że nie bój się, bo nie najdą nas. Jemu cicha sepnę tam, no do zrozumienia dał, on tam sept nie był, bo to w takim czasie. A później jak przeszukali i nie bandytów jebich mać, to wtedy, panie, mnie zaczęło trząść. To z 15 minut trzęsło, dopóki mi się te nerwy uspokoili. The Russians and the pro-Russian Polish security forces, the UB, didn't just arrest the partisans named on the list. They waited for special occasions which Home Army sympathizers were expected to attend. The villagers particularly remember Holy Day Mass at the Pentecostal church. Spokojnie, cicho było. Normalnie mszę święte ksiądz zaczął odprawiać. Naraz straszny huk. Przyjeżdżają wozy. Raptem widzimy to od szosu, od cmentarza samochody, to takie wojskowe ruskie i pełno wojska. Ale ja widziałam tu przy bramie, bo ja byłam na górze. Na górze stałam. No i zaczyna się strzelanina. I oni zaczęli pruć od razu z maszynowej broni. Mocno pruli. Myśmy tam przez pole, przez takie łączki, na otwartym terenie pruli niesamowicie. A w kościele zrobiła się straszna panika, ale okropna, ogromna panika, że ludzie na ławki, a księża wychodzili po prostu na ambonę, uspokajali, uspokójcie się ludzie, to Matka Boża przecież ocali nas. Ludzie, nie róbcie szumu, nie płaczcie, nie krzyczcie, ludzie, się uspokójcie, ludzie.
The people of Augustow's deepest anger is reserved not for the ordinary Russian soldiers, but for the men who fought alongside them during the war. A Soviet officer who parachuted in to organize the partisans in 1943 helped supervise the roundup. And one former partisan, Jan Shostak, stood outside the church and betrayed his former colleagues, one by one. Więc bardzo dużo wzięli od drzwi. Bardzo dużo nabrali ludzi. Przeważnie mężczyzn legitymowali. I wszystkich, który się nie podobał, tak, który był tam coś trochę, czy tam jakoś ubrany inaczej, czy coś, to wszystkich prowadzili na szosę przed Szostaka. O, proszę pana. Prowadzili tam przed Szostaka i Szostak tak wszystkich, który mu się spodobał, no to kazał iść. A który mu coś źle z oczu patrzyło, czy tam coś, czy może miał jakieś w lesie z nim, bo on przecież był wpierw w lesie z partyzantami, a później poszedł do UB. A kobiec Szostak nie wiedział, kto taka należy. I on bratu proponował zaraz po wojnie, żeby brat poszedł do UB. Brat powiedział, że brat nie pójdzie. I dlatego brat był chyba zabrany. Pokierował wszystkich na prawą stronę, nad stawę, tam stali naokoło bajcy. One of the prisoners was Antek Kaczmarek. A devoutly religious partisan in his early 20s, he was taken on his way to the church, and his arrest is typical of many others. Kaczmarek's sister remembers that day. A on mówi, pójdę ciociu, choć ofiarę oddam do kaplicy i wrócę o tako. No, a on poszedł sam siebie na ofiarę już oddał, Matki Boskiej. To tam w podziemiach było UB, było więzienie. No i tam ich wszystkich sadzali. I jeszcze mówi ta siostra, mówi, ile ja razy chodziłam, zaniosłam i tego Kaczmarka wzięli, te wszystkich i zaniosłam mu, mówi, to marynarkę, zaniosłam mu chleba, to słoniny. Marynarka zielona, taka bajcowska marynarka, sowiecka i ofarbowana była na czarno. Kaczmarek was never to be seen alive again. Like hundreds of others, he disappeared. In the towns, they were kept in police stations, but when they quickly filled, private houses were requisitioned. In the villages like Gibe, they were herded into barns and pigsties, crowded together like animals. And we know these details because one prisoner, Staszek, escaped. Jeszcze jakieś tam oficer, nie wiem, może mają, uderzył mnie tak po gębie i związany pasem w ręce mnie tak do tyłu. Jak? Nie znam. Tak o ręce, ale nie skutym pasem, takim wojskowym szerokim. Samochodu i w samochodzie jechały 3 samochody i żołnierze było tam, w każdym samochodzie może po 20, około 60. Jego zagroda otoczona tym wartą z karabinami. Otwierają bramę i na dziedziniec wchodzimy i taki obrazek widzimy już naszego, tego związanego drutem. Widzimy pan Markiewicz Antoni, związane ręce. A ja w tym czasie, tak już było się w lesie koło wysokości Wieśnianki wsi, ten pas jakoś tak luzowałem, bo to ręce takie cienkie. I czułem, że mam ręce wolne, ale trzymałem tak do tyłu, żeby trąbkę tak nie założyli, że ja mam wolne ręce. Przekręcam wolne, będę gdzieś uciekać, to okazja. I słuchamy tylko trzask po buzi. Przez gałęzie widzimy krew z nosa, czy tam z nosa, nie wiem, okrwawił go. On usiadł tam. A może tego nie wolno mówić? Co? Ja to skoczyłem i czuję, że ręce wolne i przypatrzę się, że już patrzą wolne i wylazł. I on powiedział, postoj tam, dowódca ich. A ja w gęszczarę wpadłem, a i tak to upadłem przed tym drzewem, przed gałęzią. I w tym czasie dostałem rekulkę, ale że nie dogałem, że to bym padł. I wpierw chleb otwierają, do chleba mnie wciekają. I w chlebie była słoma, takie kule, nie wiem, czystej słomy, co to kiedyś dachy. A ta słoma okrwawiona. Krew na tej słomie wszędzie.
A potem czujesz, że tam jeszcze ta była cała ta linia, to wlazł na drzewo, na świerk. Myślę, jak mnie to ważne, do siebie skoczył na głowę i zabili się. Ale też miało szczęście. Zaleciała chmurka tak, zaczęła tak deszcz tak pryskać i wiatr. I tak zapało się kołki tych drzew. Także ruscy nie mogli tam do góry patrzeć. They were held in several different prisons around Augustów and interrogated. Not just about the Home Army, but also to piece together the political network behind it. A to tam było proszenia. Myśli pan, tam i proszenia, i płakania, i błagania, i w nogi padania, tam nic nie pomagało. Myśli pan, że ja nie płakała i nie prosiła, i nie... O, oni mnie straszyli, że jeszcze i mnie z sobą powiozą, ja mówiła ze złości, a wieście. No, też, no ale to co? No ale wszystko z nadziei, że przyjdzie, że przyjdzie, że przyjdzie, że przyjdzie. No a na górze, tam co oni ich badali, to takie 6 iglicy leżały na stole. To oni za paznokcie im sadzali. I to w drzwi ręce sadzali, przyciśnie tego drzwiami, a to za paznokcie sadzali. Bili ich, katowali. Już nie daj Boże, co oni z nimi robili tam. I ściany, wszystko było we krwi w tym mieszkaniu. Tylko później, po jakimś czasie dowiedziałam się, że był bardzo mój mąż torturowany. Bardzo go męczyli. Bardzo go męczyli. Kto wie, czy on już tam żywy wyszedł od nich. Ich wyprowadzili wszystkich tam na taki smug, tam na te swoje interesy, a to on tylko szedł, rękę podniósł, ja do niego i to takie było odwitanie. No one knows when or where they were massacred. One day the jail, the barns, the pigsties all over the area were full of prisoners. The next day they were empty. I mamusi tej nocy to się przyśniło, że krzyknął, o tak ręce, mówi sobie zasłonił, o tak, i mamusiu! I mamusia się obudziła, mówi, na równe nogi stała, tak jakby słyszała ten krzyk, mówi, o tutaj, jak mówi, bym słyszała. I strasznie zaczęła płakać, mówi, pewno rozstrzelany. I mamusia przyszła, poszła i poniosła jeść i właśnie już nie przyjęli, powiedział, że... I zaczął tam jeszcze jeden mamusie ubliżać, mamusi ruskiej, mówi, że to bandyta, jakich ty bandytów, mówi, wychowała. I zaczęli mi prosić ich, żeby oni nam choć powiedzieli, co oni z nimi zrobili. Ale oni mówili to, mówi, niedługo przyjdą. Ale jeden wyszedł za nami i mówi tak, niedługo przyjdą tam na łące kosać siano. Tak od razu powiedział. Tak ja od razu mnie tak coś tak brnęło. Ja do tej Kugielowej mówię, wie pani co, że już oni nie wrócą. Oni na pewno pobite. No i potem zaczął mamusi się wypytywać. Mamusia widzi, mówi, że on tak do mamusi delikatnie rozmawia. To mamusia mówi, zaczęła z nim, jego mówi, powiedz, mówi tak do niego, po rusku mamusia z nim rozmawiała, mówi, gdzie ich powieźli, co się z nimi stało, a on mówi tak, już dla niego nic nie potrzeba, nic nie potrzeba. Ja widziałam, jakiego prowadzili. I stałam jeszcze tak za siatką, patrzyłam, serce mnie bolało strasznie. I na tym się skończyło. I 27, proszę pana, 27 ich nocą wywieźli. No i w nocy przyszli samochody, tyłem podchodzili pod tego i wyganiali z chlewa, ładowali na samochód. I samochód tylko naładuje i jeden odejdzie, drugi podchodzi. To było 11 samochodów. No i powieźli w samym do lasu. From the small village of Gibea alone, 11 truckloads of fathers and sons, and even a few mothers and daughters had disappeared. The last that was seen of them was that drive into the forest. But whether the destination was Siberia or forced labor or worse, no one knew. The women left behind were too frightened to talk to each other for fear of being arrested themselves. So their thoughts turned inward to the traditional searching place, and they found their men in their dreams. A tak jestem miałam, że tak szukaliśmy ich i przyszliśmy taki budynek ogromny i też stoją wszystkie już te mężczyźni, tych kobiet, co pozabierane. A ja tak patrzę, że mojego nie ma. To gadam, tu już on na pewno nie wróci. Tak potem weźmy sobie tak tłumaczę, że nie wróci. Ale później stałam na górę, tak na górkę tak weszła, tak wszystkie te drzewa pościnane były, tylko te pnie.
Przyśnił się też mnie. Patrzę, wchodzę do tego mieszkania, on tak by na krześle siedzi. Ale normalnie taki wyglądał, ciało na nim czerwone, ale ładnie ubrany. Tak nie był ubrany, jak mnie on się przyśnił. Ja weszłam tak jakby drzewo wniosłam do domu i mówię, tak, Antoś, gdzie ty byłeś do tej pory, czemu ty sobie znaku nie dawałeś? Czemu ty tego niedługo mówi, ty przyjdziesz, mówi, to będziesz wiedziała, będziesz tam miała lepiej. I oni wszyscy przyśnili, ale jeden się przyśnił, ten najmłodszy, Antek, że tego. Ja jego się pytam, a jak ty żyjesz, gdzie ty żyjesz? A on się mówi tak, ja żyję koło Lipska w lesie. Może tam, gdzie mogiła jest? Ja nie wiem. The answer to the mystery of Antek Kaczmarek's disappearance came 6 months later, not in a dream, but under a road in the forest. A forestry team discovered the black dyed jacket which had been given to Antek at the jail in Augustów. Kazało nadleśnictwo zalesić tą drogę. No i my tak kopiemy. Po tej drodze kopiemy, naraz jedna kobieta tam to motyko popchnęła, zaczepiła jakiś szmatę jakieś, tak? Zaczepiła drugi raz, głębiej, się nie ubywa ta szmata, jest. Tak ona mówi, wola nas i mówi tak, chodźcie, zobaczcie, co tu jest. My przychodzimy do tego, motyczkami tymi grzebnęli więcej, ja patrzę i mówię, to marynarka, co mi dali Leandrka Kaczmarków. Oni jego odnaleźli, bo to sadzenie już lasu było. To był kwiecień. I oni jego znaleźli. I w ten czas powiadomili, że niech trunę zrobią i przyjeżdżają po Antosia, no. I oni szpadlami odrzucili tę ziemię trochę w tę stronę, odrzucili, no leży, o. Tak. No bo tutaj, panie, strzelone było, patryce tutaj same, no. To tutaj był strzelony, to każdy wiedział, że to musiało być zastrzelony. I leżał o ręce tak, gdzie i tak leżał. Znaleźli go, no. Ciało normalnie miał ten zarość tutaj, miał tutaj koronkę złotne wstawione na zębie. To była ten, bo to prześwieciło się tutaj. I przez uszy krew poszła jeszcze żywiutka. No, żywa krew poszła. Niewinny człowiek i życie skończył. Bo to było, o Jezu. I my w to prześcieradło jego zakręcili i do tej trumny położyli. Włożyliśmy do tej trumny, a tutaj grzebnęli te chłopy, mówią, że tu jeszcze jest coś. Jeszcze tu zostali. The women did not announce their find. Afraid of the security forces, they told only Antek Kaczmarek's mother and the local priest. They stole back late that night. Ksiądz w nocy poświęcił dół, bo wie, każdy nie chciał się narażać, no bo każdego co czekało? Kula w łeb czekała, więcej nic. Albo więzienie, albo na Sybir. Panowie chyba nie byliście pod Ruskiem, to wy nie wiecie, co to było. My to wiemy. No, i tutaj przywieźliśmy go i wpuścili do dołu. Jeszcze ta matka uklękła i tak strasznie płakała. Zapaliła świecę i mówi tak, synku, synku, mówi nawet tobie nikt gromnicy nie zapalił. Mówi tak strasznie krzyczała, tak płakała. Synku, mówi, czy ja się spodziewała, że ja ciebie tu zobaczę. No to jak się stało, panie, syna dzisiaj podjąć z mogili, to liczyła wszystko, że jej oczy stuli, to jakże nie mogła nie rozpacz, nie padnąć. Tu kamienia trzeba, żeby to zniósł. Przecież on strasznie dobry był, lubiany przez ludzi był. Myśleliśmy po prostu, że nam mama nie przeżyje. Tak strasznie rozpaczała. Ale jakoś to tak widocznie miało tak być. U nas nigdy święta nie mieliśmy. Bo kiedy tylko jakieś święto, kiedy tylko co, jakaś gwiazdka czy co, u nas tylko był płacz zawsze. A ja, wie pan, jak się czułam. Ja się bojałam, gdzie komu co powiedzieć. Ja się bałam, że no co, daleko u nas w Augustowie. Przyjadą w nocy, a tak ginęli ludzie jak muchy. Wzięliby i skończono.
So silence was the watchword. Most people knew nothing about their loved ones. For over 40 years, they've waited, fearful, wondering, their lives dislocated by an unknowing. А я його чекала, а хто шлюбу дав? А так на кнебі лежить, як його мать. А що пан мислить? Я його чекала. А якби я була, бо я уженила бися, і була, а як йому би пришит? А я б них смерті не видела, я wiem. А може, де ще, як ten mówił, a może gdzie ich nie puszczają, może oni gdzie na tej głębokiej, tam gdzie rosy, na tej Syberii, gdzie. A kto wie? W świetle lamp elektrycznych widzę ludzi w szynelach koloru ziemi. Trzymają w rękach miski, blaszanki, menażki, garnki. Wielu stoi z opuszczonymi rękami. Stoją jeden przy drugim, stłoczeni na placu za miastem, owinięci kolczastym drutem. Milczą przez wiele nocy i dni. W milczeniu reflektorów widzę plac pusty, pokryty bielą wapna. Obywatelu sekretarzu, odetchnęliśmy z ulgą po strasznej niewoli, po ciężkich dniach niewoli z okupantem. Radość nasza była jednak krótka i zbodnicza. Już w lipcu 1945 roku zarządzono blokadę miasta Augustowa i okolic, w czasie której tysiące najlepszych Polaków, patriotów i demokratów aresztowano. Writing, writing. Peasants to officials, to party leaders, to government bureaucrats, but never getting an honest answer, the answer to their 1,000 dreams. Until last year. When the reply came, it said, because of a deathbed conversation between a mother and her son. But that son now says it came to him in a dream. Syn pani отак śnieje się pod moich 3 braci wziętych i ojczym. Że ja tam gdzieś tak chodzę, koło nich tej mogiły szukam. Старенький тут jeszcze leżał w tym miejscu. A kto to może kopać? I tak bardzo rozkopał, bo ja tu cały dzień przychodził. Tak już mnie dokuczyło, a potem już myślę, pojadę do domu, już jest zachciało się. A nie, tam posiedział, szpadel w garść, pójdę jeszcze zobaczę. W to miejsce, panie, ten krzyż sobie stoi. Wykopał tak od dziura i trafił na to miejsce. Stefan told everyone, so the story could be suppressed no longer. The Polish authorities enlisted a local team of volunteers who began a full-scale exhumation. An initial ditch was dug, exposing 10 skeletons. Then a second ditch was started, but after 4 more bodies were discovered, the authorities abruptly halted the digging. The government were forced to react. Their routine televised press conference dealt with the finds. For 45 minutes, the spokesmen had their way, talking about logistics, the precise location, until a foreign correspondent interrupted to ask about the fate of 11 truckloads of people transported out of Gibé by the Russians. The authorities protested their ignorance. Dzisiejsze władze polskie niczego w tej chwili nie wiedzą o tym, aby w przeszłości ktokolwiek w tajemniczy sposób zaginął. Nie wiedzą też o tym, aby władze polskie poszukiwały, miały kogo poszukiwać, po prostu niczego nie wiemy. Unused to such searching questions by foreign correspondents, the authorities retreated to a prepared explanation. They produced German buttons and 2 identity tags that were found in the grave. Guzik to nie jest żaden dowód, żaden, bo ja jestem krawcowy. W tym czasie ja uczyłam się szyć. Obciągałam różne guziki materiałem i przyszywałam. No to co to za problem, że jakiś guzik się znalazł? Tu leży nasze.
Wiemy konkretnie, a przecież Niemiec miał kulczyki, a to taka szalicka była i ona kulczyki miała i tam z brzegu te kulczyki znaleźli. Prosta sprawa. Anyway, the villagers remembered that there were 2 German soldiers taken with the truckloads into the forest. And what about the 20 other skeletons they saw during the exhumation, some of whom were tied with wire, as they remembered from years before? Leży ten związane ręce, o w tym miejscu, tym kablem, o tutaj leży, w tym miejscu. A drugi rów, panie, zaczęty, ludzie powiązane rękami byli. Oni dalej nie kopali. I oni jak zobaczyli tak szkielety powiązane tymi rękami, to zamykamy poszukiwania i zawalili je. Czego nie wystraszyli się, że dalej nie kopali. Wykopali kościotrup i był związany drutem. To co to może? A przecież ja widziałam, on nie jeden był związany. Tam było 2 że tych Markiewiczów. When they watched the press conference on television, the people of Augustów were not satisfied. But the government had effectively closed the case. The truth, however, cannot be buried so easily. To są sprawy historyczne, a nie sprawy aktualne. Miednicy. Evo. Tam jest. Domu na całej szerokości. Ale weszło lasem. Coś jest. Jest. No ale tu, ale weź tu, no kiedy takiego drzewa grubsze i... Została tylko boleśna rana i wspomnienia ciężkie. I bardzo było nam dobrze razem. I mówi, będziesz króciutko żyła z nim. Będziesz miała 2 dzieci. I zginie ci raptem. Nie będziesz nic o nim wiedziała. I po wielu, wielu latach już będziesz staruszką i nagle wróci. All the interviews in tonight's program are from eyewitnesses. There's no hearsay evidence, no rumor, no supposition. Filmed during the summer of 1988, after 43 years of suppressed silence, the people of Augustów finally decided to speak. It remains to be seen what action the Polish authorities
will now take. By the end of World War II, nearly 500,000 Poles had fought for the Allied cause and their own freedom, from North Africa to Italy to the Eastern Front. But such was our concern for the sensitivities of Joseph Stalin that the Poles were not allowed to march in the victory parade in London in 1945. Somehow, c'est la guerre doesn't seem adequate. Next week on Cross Currents, we look at the rise of neo-Nazism among a small segment of the youth of Great Britain in a film called Disciples of Chaos. Here's a preview. The National Front is approaching the point at which it really can be considered as a subversive organization. One can see this simply by looking at its own literature. Well, we view the state as subversive in that we believe that it does not represent the interests of the nation, and we are pleased that they view us as an enemy. They are political soldiers. They have no hope nor ambition to succeed at the ballot box. In the short run, the main objective of the political soldiers appears to be to recruit a set of hardcore political activists, this new cadre dedicated to the idea of violence. And National Front publications reveal an increasing admiration for and allegiance to the Libyan regime. We have consistently praised his views and his policies because we think that they are right. We find that people often condemn Colonel Gaddafi without understanding his ideas. However, our experience with the media has led us to find out things for ourselves. The National Front is no longer a political party as we normally recognize one. It's become effectively a proto-terrorist organization. Possibly not against the state in the short run, but certainly against opponents and individuals. And I think in the long run there are very strong reasons to think that it's systematic violence against the state, the basic overthrow of the British state. It's easy to write off these people as punks or thugs or kooks, but in looking into this from a Canadian perspective, I found a very significant history of extreme right-wing activity in Canada, going back to the 1920s and 30s. Much of it is violently racist, involving people of all ages from all social and economic levels. And there was a surprising surge of extreme right-wing activity in the early and mid-1980s. With increased racial tensions looming as a result of immigration, a resurgent, racist, extreme right wing is bad news for Canadians. You'll get a look at what's happening in England next week on Cross Currents. If you want to know more about the background to any of these subjects, I've written a number of viewers' guides, brief, easy-to-read summaries of some of the political and historical factors relating to each issue. There's one for tonight's program, A Very Polish Secret, which describes in some detail not the Augustów case, but the far larger issue of the Katyn Forest Massacre, a crime against humanity that remains unresolved, primarily because no one on our side wanted to talk about it. As Sir Winston Churchill wrote in Hinge of Fate, the issue was to be avoided. I'm sure you'll find the viewer's guides interesting and helpful. For Cross Currents, I'm Jim Carney. Good night. Viewers' guides for each program in the Cross Currents series are available at a cost of $3 each or $25 for the full set of 10. You can obtain your guides by writing to The Knowledge Bookstore, Post Office Box 94,000, Richmond, BC, V6Y2A2. If you prefer, you can phone the bookstore at one of these numbers, 660-2190, or toll-free 1-800-663-9711. And you can charge the order to your Visa or MasterCard. Once again, the cost of these informative guides is $3 each or $25 for the set of 10. Order yours now.